Dzień dobry! Cześć wszystkim. Witamy was w kolejnej części naszego Q&A. To prawda. Mamy dla was kolejnych 20 pytań, także zaczynajmy. Czy macie jakieś złe nawyki, typu obgryzanie paznokci, drapanie twarzy itp.? Patryk ma milion złych nawyków. Moje życie to jest zły nawyk po prostu. Tak powinna być po prostu film autobiograficzny o mnie. Skrobanie, obgryzanie paznokci, tak. Blaskanie. Tak. Wszystko, co wywołuje takie denerwujące dźwięki, szczególnie w ciszy, to robi to Patryk i jemu to szczególnie palce muszą cały czas chodzić. Teraz też, wiecie co, mam tutaj taką tą i sobie robię supełki i rozplątuję. To wszystko jest nerwowe, ale ty na przykład jest łóżko. Wieczór, ludzie sobie leżymy sobie, komputerek, jakiś telefon, coś tam. Ten się wierci. Jak ten się zacznie wiercić i łóżko tak, wiecie, faluje te sprężyny wszystkie. I ja po prostu 10 razy dziennie mówię do niego: nie bujaj, przestań bujać. O co chodzi? Bo on, król oczywiście, myśli sobie, że ja po prostu nie mogę wstać na chwilę, coś sięgnąć, albo coś nie mogę się ruszyć, bo jemu już się wszystko rusza. Adam załatwia się wszystko wcześniej, żeby później usiąść, leżeć i nie ruszyć się. Ale nie zawsze o wszystkim pamięta. I co, się przez 8 godzin? No to orzechy musisz jeść, orzechy są na pamięć. Jak wy to robicie, że jesteście nierozłączni i się nie zabijacie nawzajem? Podziwiam was. Zabijamy się. To jest oficjalne, dementuję oficjalnie te plotki. Zabijamy się. Codziennie, regularnie. Nie codziennie, ale przez większość dni. To prawda. Mamy obaj bardzo wybuchowe charaktery i jesteśmy bardzo uparci obaj. Znaczy to jest kwestia czasu po prostu, wiecie. Kiedy ktoś jeden drugiego po prostu... Znaczy, wiecie co się staje? Znaczy tutaj nic nie powiemy, ale... To w temacie z poprzedniego Q&A biznesplan. To jest nasz biznesplan. Zabicie się nawzajem, kiedyś będzie. Czy macie stresa przed nagrywaniem? Na przykład, że będą hejty? Nie. Nie. W ogóle od momentu, jak czytamy tylko komentarze osób wspierających, i to nie jest kwestia tego, że osoby wspierające są jakieś ważniejsze, tylko po prostu zakładamy, że ktoś, kto nami gardzi oficjalnie, nie przelałby 5 zł chociażby tylko po to, żeby nam napisać, że nami gardzi. Tak. Ja myślę, że jednak nie jesteśmy tak wartościowi, więc jakby właściwie to nam wisi totalnie. No tak, to prawda. Jaki rodzaj filmów, serie lubicie nagrywać najbardziej? Ja uwielbiam nagrywać vlogi. Takie typu daily... Ale to jest dziwne, bo tak nie lubiłeś tego. Zawsze Patryk na mnie krzyczy, bo zaczęliśmy vlogi od podróży, tak? Od niedawna tak naprawdę nagrywamy jakieś takie codzienne. I zawsze krzyczy, że za cicho mówię albo coś. Ale no jak ja mam mówić głośno, jak są jacyś ludzie dookoła? Normalnie, jestem wychowany, głośniej. Wiesz? Tak, a na mnie wrzeszczysz, całe osiedle tutaj słyszy, więc wiesz. Ja nie wiem, co ja lubię. Ja chyba lubię wszystko. No bo tylko błyszczysz, wiesz. Wydaje mi się, że Patryk to przytulas, a Adam woli trzymać dystans. Mam rację? Nie, to różnie jest, bardzo z tym bywa. Różnie. Jak mamy czas pomiędzy zabijaniem się, to bywa różnie bardzo. Naprawdę. Już przestań, ale ty zawsze musisz po prostu robić ze mnie najgorszego. To jest jakby twój cel w życiu. Są pewne granice obrzydlistwa. Dlaczego Patryk cały czas śpi? Girl, to jest moje ulubione zajęcie na świecie. To jest dobre pytanie. Uważam, że sen jest najważniejszą rzeczą na świecie. Nie ma nic ważniejszego, nawet jedzonko nie jest ważniejsze. Dobrze, teraz ja powiem. Najlepszy jest sen po jedzonku. Od razu, tego nie wolno robić. I wam nie polecam, ale róbcie to, bo to jest super przyjemne. Dobrze, to teraz ja. Znaczy, muszę to powiedzieć głośno i mam nadzieję, że nie będę żałował tego, że nie zostanie to wykorzystane przeciwko mnie, ale wydaje mi się, że Patryk śpi mniej niż kiedyś obecnie. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, kiedy ostatnio robiłeś sobie leżałkowanie w ciągu dnia. To prawda. A kiedyś miałeś taki okres, że no nie wiem, większość dni w tygodniu to musiało być chociaż półgodzinne leżakowanie i teraz codziennie nie ma leżakowania. Po prostu jest wegetacja. Po prostu leży i patrzy przed siebie. Tak, to się zdarza bardzo często. Albo może dlatego, bo odkryłeś gry na komórkach, jakieś Soniki itd. I jak ma iść spać na te pół godziny albo pograć tego Sonika, który i tak mu nic nie da na dobrą sprawę, to już woli po prostu sobie popykać. No i super, biega mierza. No. Fajnie. Kto ma władzę w domu? No nie mam. No ty masz władzę w domu. Tak? Tak. To miło, dobrze wiedzieć.
Czasami Adam udaje, że mnie pyta o jakieś zdanie, po czym nie oczekuje żadnej odpowiedzi, bo i tak już podjął decyzję. Znowu to się dzieje, Naprawdę. I najgorsze jest to, jak ja nie trafię z odpowiedzią, bo to nie jest tak, że mogę podać jakąkolwiek odpowiedź. Tylko jest tak, że ja mogę tylko raz trafić. Jak nie trafię, to jest piekło wtedy. Nie, wcale tak nie jest. Ja bardzo często konsultuję z tobą jakieś rzeczy, bo też nie chcę być taki, wiecie, tutaj dyktator. Tylko po prostu wtedy... Na przykład mamy... Ale słuchajcie. Ale kłamiesz. Ale mam dowód. A jak jest, jak mamy wieczory filmowe? Ja wybieram powiedzmy 10 filmów i daję Patrykowi, żeby przeczytał opis i wszystko i spośród tych 10 on wybiera na przykład 2, które obejrzymy. Tak, no ale to są filmy z wybranych przez Adama. Więc to są tak filmy, które Adam chce obejrzeć. Ale ja wiem, że to są dobre filmy. No właśnie o tym powiem. Spontanicznie omawiacie to wszystko w tak ironiczny, przezabawny sposób, czy plan? Mamy tutaj jest pani reżyser, i ona tam jest pan scenarzysta, kamerzysta, pozdrawiamy. A nie ma Ani tak naprawdę, Ania jest fikcyjną postacią. Ania jest dronem. Ania to jest 10 innych osób tak naprawdę, które z nami mieszka i to ogarnia. Mamy swój w ogóle dom. W ogóle dom i my jesteśmy tylko aktorami tak naprawdę. Nie znamy się w ogóle. My pierwszy raz się widzimy w ogóle na tych nagraniach. To prawda. Kto jest bardziej introwertyczny? Boże, aż mi się rzuciło taki ten. Dobrze, że kotki nie ogarnęły, bo ty już zaraz... Ja jestem bardziej introwertyczny, mi się wydaje. Nie wiem, szczerze mówiąc. To też zależy od jakiejś sytuacji. Mamy sporadycznie, ale jakieś wyjścia, nie? Takie większe, na przykład jakieś ramówki albo nie wiem co, jeszcze gdzieś idziemy. No jakieś takie rozdanie nagród. To Patryk bardziej się napala na przykład na coś takiego, nie? No bo ja wychodzimy raz na kwartał, więc po prostu jest to dla mnie jakaś forma rozrywki po prostu. Tak, ale na przykład jak jesteśmy za granicą, to ja totalnie mam większe parcie, żeby wyjść i coś pozwiedzać, coś zobaczyć, a on wolałby więcej posiedzieć w chałupie. Chociaż nie zawsze tak jest. Chociaż nie zawsze, no więc to różnie bywa, no. Będzie można kupić perukę Adama na Selino? Nie. Nie będzie można? Nie będzie kolekcji peruczek? Ale nie powiedziałem, że nie. Kiedyś wyruszymy z naszym, swoim własnym, porządnym sklepem, tak jak Stylizacja TV. No. I gdy już dosięgniemy tego pułapu, wtedy to już wszystko będziemy sprzedawać. Będziemy po prostu paznokcie swoje sprzedawać. Handel będzie tymi narzędziami. Ja nie mam żadnego problemu. Stempel będzie w ogóle Poland i możecie kupić. Kto jest bardziej asertywny? Adam. Mi można wcisnąć wszystko. To prawda. Jak ktoś do mnie zadzwoni i chce mi coś sprzedać, to najprawdopodobniej to kupię. Tak, jeśli nie przerwie połączenia, to ja to kupię. I co on tam, wiecie, ja powinienem mieć dostęp do jego konta na przykład, czy coś jeszcze nie udało mi się. Dajcie mi jeszcze chwilę. Ale tak, no myślę, że tak. Rzeczywiście też pracuję nad tym, bo czasami się łapię, że podjąłem złą decyzję i mnie to wkurza, ale pracuję. Ja cały czas się uczę. Przestań, widzę w odbiciu telefonu, jak po prostu gardzisz mną, człowieku. Zaraz skończy się to. Czy są rzeczy, których żałujecie w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym? O Boże, no to przed chwilą mówiłem, no. Ale ja zazwyczaj żałuję takich rzeczy, które nie mają znaczenia. Ja też. Takie, że jakaś po prostu coś miałem kupić w sklepie i kupiłem coś innego. Albo że komuś się powiedziało coś innego, niż się później chciało powiedzieć. Tak. Albo że chciało się napisać coś później w inny sposób. Tak, dokładnie to. Albo że się czegoś nie powiedziało w nagraniu i na przykład super puenta wlatuje 2 dni później. Wiesz. Ja nienawidzę tego najbardziej. Jak coś chciałem powiedzieć i zapomniałem, bo my zawsze dlatego tak lecimy po prostu na żywo, że ale później ja już znalazłem ten sposób. I na przykład jak wrzucam to wideo u siebie, przynajmniej na fejsie czy na Insta, to tam swoim prywatnym, tak, to dodaję dodatkowe przemyślenia. Sprytne. Nie wiem, bo mam cię zablokowanego, także nie widzę tego, ale sprytna. A jak się nazywasz? To... Nie powiem ci. To mi produkcja w głowie też. Jak bardzo Madam kocha Patryka? No, ale w jakiej skali? No jak bardzo? No bardzo. Bardzo. Ile? Ile bardzo? No. No, najwięcej na świecie i o 1 więcej. Tak samo bardzo, jak cię nienawidzę. Wybór pomiędzy
brakiem dostępu do internetu lub jedzenie cały czas tej samej potrawy. Co by wygrało? U mnie chyba jedzenie cały czas tej samej potrawy. Wolałbym to niż brak internetu. Ja jestem uzależniony od internetu. Ja nie będę tego nawet ukrywał. Myślę, że część z was też i no nie wiem, czy to jest fajne i jest się tutaj czym chwalić, ale no trochę jesteśmy już tak, wiecie, przykuci wszyscy do tych telefonów. Ale ciekawi mnie. Ja chyba jednak bym wybrał brak internetu. Naprawdę? No ale właśnie dziwię się, dlaczego ty. Przecież jedzonko jest dla ciebie takie ważne i wyobrażasz sobie, naprawdę to nie miałoby dla ciebie takiego znaczenia. Dla mnie ma to jednak znaczenie. Dla mnie też ma, ale bez internetu? Tak w ogóle bez internetu żadnego. Ale to też pokazuje naszą różnicę na przykład, bo ja pamiętam, że kiedyś miałem życie bez internetu. Ale ja w ogóle nie myślę teraz o internecie, bo dla mnie jest jedzonko na pierwszym miejscu. Jak jesteśmy, to ja gotuję tylko, tak? I ja gotuję, a tobie jest obojętne tak naprawdę, co zrobię, bo jak ugotuję, wiesz, że będzie dobre i to zjesz. Tak. A ja na przykład nie zjadłbym wszystkiego, co ty byś ugotował. Dlatego jedzenie dla mnie może jest bardziej wybredne, w tym sensie. Planujecie w jakiś sposób poszerzyć działalność w ogóle Poland? No pewnie. No planujemy, tylko musimy sobie kupić u szatana więcej tego, czasu. Ale nie mamy jakichś super konkretnych. To się samo rozwija na bieżąco. My jak przecież zaczęliśmy z YouTube'em, to w ogóle nie mieliśmy takich planów. Teraz mamy już, nie wiem, z 10 cykli, z czego kilka jest tylko dla wspierających i to po prostu tak się rozrasta samoistnie. Tak samo jak w sklepie nasze rzeczy, na początku sprzedawaliśmy tylko koszulki, teraz mamy kieliszki szklane, gdzie się graweruje, nie? Jakby hello, nie? Kto by o tym myślał? Tak samo jak z imprezami gramy, czy graliśmy w takich miastach i dla tylu osób, co na początku nie. I tak samo też pewnie jakieś takie totalnie świeże nowe będą się pojawiać, gdy po prostu będzie możliwość i czas. Tylko musimy wiedzieć, bo my naprawdę wszystko robimy sami tak na poważnie, więc musimy po prostu jakoś wygospodarować czas, jak będą jakieś kolejne rzeczy, żeby po prostu... Musimy się sklonować. Nie pozwalam ci na to. Nie, ja nie wytrzymam tego psychicznie. Czy będzie kiedyś film, na którym okażecie sobie choć trochę czułości? Wiecie, jak to para. O Jezu, nie, obrzydliwe, po co? Nie wiem. Czujesz taką potrzebę? Nie czuję takiej potrzeby, mówiąc szczerze. Jakby niektóre... Szczerze mówiąc, bo nie chcę tutaj wchodzić w jakiś sad mood, bo jakby, ale ja tak zastanawiałem się nad tym też po nagraniu naszego systemu nienawiści i szczerze powiedziawszy, nie wiem, bo to są moje rozkminy, ale ja myślę, że my może też nie mamy potrzeby takiego uzewnętrzniania się przez po prostu to, jak jest w społeczeństwie, w którym żyjemy i to, co przeżyliśmy, nie? Wiesz, o co chodzi? No tak, bo że czujemy już bo to nie chodzi tylko przed kamerami. Może i to nie jest dla nas naturalne. I tak samo przecież jak gdzieś wyjedziemy za granicę na zachód, gdzie jest cywilizowane społeczeństwo, to też nie czujemy takiej potrzeby, ale wydaje mi się, że po prostu nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Jakbyśmy może zmienili środowisko na stałe i by minął jakiś czas, to może byłoby inaczej i to w internecie może to by było też naturalne. Nie jest tak, że my się od tego powstrzymujemy jakoś, dlatego to mówię, ale też nie jest tak, że no nie byłoby to dla nas naturalne, co jest w sumie smutne. No w sumie tak. Ale z drugiej strony no nie byłoby to nie tylko dla nas, ale dla wszystkich, bo przecież to by było takie... To było takie skandalus, nie? Tak. Nie sądzisz? Nie ma po co. Do frytek. Musztarda czy ketchup? Razem czy osobno? A może majonez? Jezu, jakie dziwne pytanie. Majonez. A raczej, że majonez. Oczywiście. Musztardę do frytek ktoś je? Nie wiem, nie jadłem, ale może w sensie ja lubię musztardę. Ketchup jest spoko, lubię czasami, ale najbardziej jednak majonez. Znaczy, w ogóle to ja chciałem teraz powiedzieć, że ja lubię wszystkie sosy, mi się wydaje. Nie ma takiego sosu, którego nie lubię. W ogóle słowo sos jest super. Jest super, bo jest też SOS. Właśnie, i się zaczyna i kończy tak samo jak zero, nieważne czy od początku, czy tu. Super jest sos. Ale jednak majonez jest u mnie numer 1, tak jak aioli, ale to jest właściwie majonez, tylko taki upgrade'owany. Wtedy jest dobre wszystko. Po prostu z tym jest dobre wszystko, no. Nie ma... Mógłbym ci karton zjeść i z majonezem. Jakby był z majonezem, jednego. Oj, może zrobimy jakieś takie wideo, albo takiego live'a, jedzenie kartonu z majonezem. No i to by się oglądało, byśmy byli na karcie na czasie wtedy. Na pierwszym, mówię wam. Jeśli zobaczę was na mieście, mogę podejść, zbić piątkę, wolę zapytać, bo może nie lubicie. Możesz spokojnie. O Jezu, tak. I w ogóle ja też miałam taką rozkminę, znowu wrócę do tego systemu nienawiści nieszczęsnego.
że właśnie tam wspominałem o tym, że jakby, że się trochę mam obawy, jak ktoś do nas podchodzi. I też tak, ja nie mówiłem tego w tym sensie, żeby zniechęcić ludzi, bo później jak widziałem komentarze, ojej, że coś tam, nie? Naprawdę? Tak, ale nie, że złe, tylko takie troszczące się. Ojej, to ja nie będę podchodził, albo przepraszam, w tym sensie. Jakby to w ogóle nie o to mi chodziło. To jest, nawet dobrze to działa, bo ja wolę, żeby ktoś do nas podszedł, albo nawet mijając nas powiedział cześć, niż żeby ktoś stał i patrzył się, albo coś do siebie szeptał. Wiecie, o co chodzi? Tak. Bo wtedy mi się roi w głowie. A jeżeli ktoś zrobi już bezpośredni kontakt, chociażby taki cześć, to jest dla mnie pozytywne. I każda taka kolejna pozytywna reakcja zmniejsza te negatywne to i to też działa leczniczo jakby, nie? Tak, więc jakby nie jest tak, żeby od razu nas namawiał, żebyście nas szukali po mieście, żeby nam mówić cześć, ale wolę to niż, wiecie, żeby się na mnie patrzeć z daleka, nie? Skąd pomysł na wzory na rzeczy do sklepu? No pomysł z głowy tak naprawdę, z jakichś tam tekstów, które mówimy i które wy też pokazywaliście, czy to wrzucając na stories. Czy to były same czcionki, napisy, to też wymyślaliśmy czcionki, patrzyliśmy sobie, która nam pasuje i były jakieś różne próby. Czy to są jakieś graficzne z naszymi wizerunkami, to robimy te zdjęcia zazwyczaj w naszym przedpokoju. To wszystko jest jakby jakoś tak, patrzymy, czy nam pasuje ten kolor, czy nie, czy jakieś, wiecie, to wszystko po prostu... Znaczy Patryk tworzy to, bo on jest taki bardziej graficzny, a ja po prostu stoję i mówię, co ma być. Nie mówisz, co ma być, tylko mówisz, jak ma nie być, bo Adam jest takim kierownikiem, który nie mówi ci, jak to ma wyglądać, mimo że ma wizję w głowie, tylko powie ci, jak to ma nie wyglądać. No bo ja też nie chcę, żeby to było, że tylko to jest mój pomysł, tylko chcę, żeby to wyszło razem. Musimy się znaleźć, meet me halfway, okej? Pamiętasz Fergie? No, pamiętam, i po prostu ja coś, to wychodzi zawsze moim zdaniem wtedy najlepiej. Führer też jest na F. Tak samo jak z kimś na przykład mamy jakiś wywiad czy coś, to najlepiej po prostu się uzupełniamy. On coś powie, ja coś powiem i wtedy wyjdzie coś fajnego. A jak będziemy sami, to jesteśmy Za co się cenicie? No, słucham. Ja cenię Adama za to, że robi dobre jedzonko, że jest ciepły, że jest zabawny, że jest pomysłowy. Zabawny jest. A co? Nie, dobrze. Myślałem, że jedzonko jest zabawne. Czasami się śmieję z radości po prostu, jak je dostaję. Klaszczę czasami, śpiewam, jak przychodzi jedzonko. Tak, to prawda. Dużo rzeczy się dzieje. Ale zazwyczaj krzyczysz, że szybciej. Tak, bo strasznie długo to trwa, a jestem bardzo głodny. Teraz też jest. No dobrze, to ja teraz powiem. No to na pewno za odwagę. Na pewno za po prostu takie zdolności. Patryk na przykład jakieś są nowe aplikacje, czy coś nowego w internecie, czy właśnie montowanie, to on to ogarnie. Po prostu może nie zrobi tego, żeby to było jakoś, nie ma takich zdolności, żeby to było jakieś perfekcyjne, czy nawet może nie chce mu się, bo może mógłby, ale może nie chce mu się, ale on to rozgryzie na pewno szybciej niż ja i mi to pokaże po prostu. I ja już wiem, nie, że jakby coś takiego po prostu funkcjonuje. No tak, no po prostu tak jest, no ale to dobrze, że po prostu szybciej ogarniesz jakieś rzeczy i wyłapujesz, tak? No mnie ciekawe takie rzeczy, jakieś nowe aplikacje, coś tam. No i też jesteś super zabawny i taki też kreatywny. Tak? Tak. Dobrze. No. Będzie jedzonko, zasłużyłeś. Dziękujemy wam bardzo za kolejną część naszego Q&A. Udało się. Zachęcamy do wspierania nas na YouTube na pierwszy link z opisu albo guziczek wesprzyj, który macie pod wideo, bo macie jeszcze więcej treści, szybciej są te treści. Jest super, po prostu jest super. Także zachęcamy, dziękujemy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa. Cześć!